Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś specjalne wydanie waszego programu poświęconego papieżowi Franciszkowi, który odszedł. A o tym, jaki był jego pontyfikat, jak zmienił się Kościół w tym czasie, jak będzie się zmieniał w najbliższym czasie, o tym za chwilę porozmawiam z moimi gośćmi. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za wasze wsparcie dla Układu Otwartego, to jest niezwykle ważne. Zachęcam też państwa do zbiórki na samochód dla Armii Ukraińskiej, dla żołnierzy Armii Ukraińskiej, która zbiórka cały czas trwa. Link do tej zbiórki znajdziecie pod nagraniem. A teraz już łączę się z moimi gośćmi. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Kacper Kita i Tomasz Terlikowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i wszystkich widzów Układu Otwartego. Zacznijmy od pytania, czym dla was był pontyfikat Franciszka. Kacprze, może zacznijmy od ciebie. Tak, pontyfikat Franciszka na pewno był ważnym i trudnym okresem dla Kościoła. Z jednej strony widzimy w skali całego świata, jak bardzo zmienia się dynamicznie ten świat, w którym żyjemy, pod wieloma względami. No i z drugiej strony widzimy także, że sam Kościół zmaga się z bardzo wieloma problemami. Oczywiście można by powiedzieć, że nigdy nie było łatwo. Kościół od 2000 lat się zmaga z rozmaitymi problemami i w tym sensie fakt, że papież umiera akurat teraz w okresie wielkanocnym jest też dla mnie, pewnie dla bardzo wielu ludzi, takim pewnym symbolem tego, że śmierć nie jest końcem, że każdy z nas oczywiście kiedyś umrze, ale to nie musi być bynajmniej koniec. I co więcej, Kościół także trwa już 2000 lat, to już jest 266, o ile dobrze pamiętam, papież. Ludzie się zmieniają, mieliśmy po drodze tysiące biskupów, miliony czy wręcz miliardy wiernych. Jakoś ta łajba, ta Łódź Piotrowa ciągle stoi, mimo różnych fali, które nią po drodze miotały. No i na pewno ten pontyfikat Franciszka to jest także okres właśnie bardzo dynamicznych zmian w świecie. Oczywista, najbardziej podstawowa rzecz jest taka, że był papieżem z Argentyny, nie było wcześniej papieża z tego regionu świata. Dla nas, dla Europejczyków była to bardzo nowa sytuacja, tak? Przez bardzo długo przecież byli po prostu Włosi, potem Polak, Niemiec, a tutaj nagle Argentyńczyk. No i to jest charakterystyczne z jednej strony dla Kościoła, który coraz bardziej staje się Kościołem, jeśli popatrzymy po prostu na liczby wiernych, ale także po prostu na demografię, nie tylko katolików, po prostu Europejczycy są malejącą częścią ludności w świecie i także malejącą częścią wiernych, a z drugiej strony także niewątpliwie jest to czas, w którym Europa traci na znaczeniu i my też, i co więcej zmaga się z kryzysami, nie tylko kryzysami materialnymi, politycznymi, społecznymi, zmaga się także niewątpliwie z kryzysem etycznym i kryzysem duchowym. No i także oczywiście Kościół znów możemy się zastanawiać od kiedy, ale na pewno nie jest w prostej sytuacji, ponieważ pontyfikat Franciszka był naznaczony bardzo wieloma sytuacjami, w których po prostu katolicy się głęboko nie zgadzali między sobą co do pewnych prawd etycznych i katolicy się głęboko nie zgadzali co do tego, jak
żyć we współczesnym świecie z jego rozmaitymi wyzwaniami i także jaka tak naprawdę jest katolicka aksjologia, jak powinniśmy podchodzić do tych fundamentalnych wyzwań, z którymi się dzisiaj mierzymy, od zagadnień dotyczących życia, rodziny, przez zagadnienia ekonomiczne, wreszcie po wojnę, która przecież toczy się już w naszym otoczeniu, gdzie też stanowisko Franciszka wywołało bardzo duże kontrowersje. I katolicy we wszystkich tych sprawach są dzisiaj podzieleni. No i także tutaj papież Franciszek niejednokrotnie przez różne swoje wypowiedzi, także niekoniecznie mające formalny charakter, no na pewno był to pontyfikat, w którym było bardzo dużo kontrowersji, tak? I takich momentów, no na przykład, kiedy dziennikarz bardzo znany, Scalfari, włoski wieloletni szef Republiki, mówi, że papież mu na prywatnym spotkaniu powiedział, że piekło jest puste, a dusze potępione po prostu znikają. I papież później tego jakby, no, zapraszał go na kolejne spotkania mimo tej wypowiedzi. No jest to i takich podobnych kontrowersyjnych, trudnych sytuacji było sporo i o tym pewnie będziemy mówić. Natomiast z drugiej strony też niewątpliwie Franciszek starał się no, jakoś odpowiadać także na te specyficznie współczesne zagadnienia typu sztuczna inteligencja, typu konsumpcjonizm, typu masowe przepływy ludzi. No i także oczywiście tutaj no, można dyskutować na temat jego postaw w tych poszczególnych sprawach, ale na pewno nie można mu odmówić tego, że starał się zajmować jakieś stanowiska. Myślę, że problemem dzisiaj bardzo często jest to, że biskupi nie chcą zajmować jakiegokolwiek stanowiska. Nie chcą mówić tak, tak, nie, nie w bardzo wielu sprawach. No i wydaje mi się też, że Franciszek jednak w istotnej mierze kontynuował to, co robili jego bezpośredni poprzednicy po Soborze Watykańskim II. Oczywiście były także znaczące różnice, ale ja nie uważam, żeby Franciszek dokonał jakiegoś radykalnego odejścia od, powiedzmy tak ogólnikowo, linii, jaka była wcześniej. No i na pewno też myślę ważne jest, żeby na początku powiedzieć, że nie powinniśmy na to wszystko patrzeć w takich kategoriach plemienno-politycznych. Kościół to jest co innego, żyjemy teraz oczywiście wyborami w Polsce i tak dalej, ale czy mamy sytuację w Stanach, nie powinniśmy patrzeć na Kościół kategoriami, że to jest w cudzysłowie nasi walczą z tamtymi, z czyjejkolwiek strony. Kościół jest czymś więcej niż jeden papież, jeden biskup, którego możemy lubić czy nie lubić. Kościół trwa te 2000 lat i powinniśmy też osobiście żyć bardziej tym, żeby starać się naprawdę jako katolicy zjednoczyć z Bogiem za pomocą za świętego człowieczeństwa Pana Jezusa, naśladowania Pana Jezusa, a niekoniecznie żyć tym, że ktoś jest teraz papieżem, a może wybiorą tego, a może wybiorą innego. Myślę, że to też jest coś, co w tym czasie, w którym też oczywiście powinniśmy przede wszystkim modlić się za zmarłego i za tych kardynałów, którzy będą niedługo decydować o tym, kto będzie jego następcą, pamiętać. Tomku, twoja osobista refleksja, jakby co dla ciebie, czym dla ciebie był ten pontyfikat? No, dla mnie to już jest 4. pontyfikat, a 3., który pamiętam bardzo dobrze. To jest ta różnica. Ja się urodziłem za pontyfikatu, nawet 5. tak naprawdę, tylko ten jeden był bardzo krótki. Urodziłem się za pontyfikatu Pawła VI, którego nie pamiętam. Jana Pawła I też nie pamiętam, ale już moment wyboru Jana Pawła II pamiętam. Później był Benedykt XVI, a później był Franciszek i każdy z tych pontyfikatów był trochę inny. To bardzo mocno tak naocznie uświadamia. Oczywiście jak się studiuje historię, to człowiek to wie, ale jeśli jej nie studiuje, to nie musi tego wiedzieć, że papieże są różni w bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu. Papież Jan Paweł II był filozofem, aktorem i reżyserem i ostatnim wielkim spektaklem, i mówię to bez cienia ironii, ostatnim wielkim spektaklem, który wyreżyserował, było jego umieranie, które było jedną wielką Ewangelią starości i cierpienia. Papież Franciszek, który jest inny, też umierał jakiś czas, ale nie zdecydował się na to, żeby akurat z tego elementu, także media się zmieniły, natomiast nie zdecydował się na tego typu działanie jak Jan Paweł II, chociaż akurat o cierpieniu, o znaczeniu choroby, o znaczeniu starości i o tym, żeby
absolutyzować kultury użyteczności, w której starość staje się niepotrzebna, choroba staje się zbędna. O tym mówił bardzo wiele, ale swojego stanu zdrowia i swojej sytuacji do tego nie wykorzystał. Benedykt XVI zrobił jeszcze co innego. Odszedł, zanim rzeczywiście stał się osobą bardzo głęboko ze starości niepełnosprawną i umierał w ciszy odosobnienia. I to już tylko podejście do śmierci ukazuje, jak różne, mimo że przecież Kościół ma ustalone modele papieskie, ma ustalone zwyczaje, jak różne właśnie za sprawą osobowości różnych papieży mogą być te elementy. Po drugie, papież Franciszek jest dla mnie postacią fascynującą, dlatego że on z charakteru, z wychowania, z formacji jezuickiej jest człowiekiem, który jest zwolennikiem jednowładztwa. To znaczy, to jest człowiek, który rządził Kościołem bardzo krótko. Benedykt XVI, który uchodził za papieża konserwatywnego, był łagodnym, naprawdę bardzo łagodnym papieżem, a Jan Paweł II, którego często się oskarża o rozmaite zapędy autorytarne, w wielu kwestiach był łagodniejszy, zdecydowanie niż Franciszek. Franciszek potrafił wezwać kardynała, i ja nie zamierzam być obrońcą kardynała Millera, od razu podkreślam. To jest postać skomplikowana, o tak powiem, ze skomplikowanym życiorysem. Samo to, że bardziej lubi spędzać czas w Łomży niż w Rzymie, stanowi dla mnie pewną zagadkę przy całej mojej sympatii dla Łomży. No ale to zostawmy kardynała Millera, ale zwolnił go w minutę. No tak wydawać by się mogło, że człowiek tak dialogiczny, tak synodalny, no mógł mu poświęcić trochę więcej czasu. Nawet jeśli nie zgadzam się z kardynałem Millerem w wielu kwestiach, uważam, że to nie jest model synodalny. A z drugiej strony ten sam papież, bardzo krótko rządzący Kościołem, krótko, to nie mówię o czasie, tylko o modelu zarządzania, mówił wiele o synodalności, mówił wiele o decentralizacji i mówił wiele o konieczności, nie tylko mówił, to też trzeba powiedzieć, to znaczy pozwalał na to, żeby nawet te decyzje, które podjął w jednych miejscach Kościoła, były realizowane, a w innych nie. Żeby jedni biskupi, to już nie jest jakaś wielka nowość, ale on to mówił wprost, to znaczy nie jest to wielka nowość, bo ten podział, o którym mówił pan Kacper Kita, to nie jest nowy podział, to znaczy katolicy się nie zgadzają fundamentalnie w wielu kwestiach, przynajmniej od pontyfikatu Pawła VI, tak naprawdę to trzeba by się cofnąć jeszcze bardziej, ale przynajmniej od pontyfikatu Pawła VI to wiemy, to znaczy Humane Vitae się ukazuje i cała rzesza biskupów belgijskich, francuskich, kanadyjskich mówi fantastyczny dokument, ale my go nie uznajemy. U nas go nie ma. I zarówno Jan Paweł II, jak i Paweł VI, jak i Benedykt XVI oczywiście próbowali przywracać jakiś porządek, ale nigdy go do końca nie przywrócili. Papież Franciszek, można powiedzieć, pogodził się z tym i powiedział, decentralizujemy. Co to znaczy? To znaczy, że pewne decyzje podejmowane są na poziomie konferencji episkopatów krajowych, czyli na tym poziomie. Co więcej, mimo że część jego zmian, ja nie lubię też tego określenia, tu się zgadzam z panem Kacprem, sformułowanie progresywni i konserwatywni to są sformułowania polityczne. One nie zawsze oddają to, co się dzieje w Kościele. No ale użyjmy tych terminów, bo dużo lepszych nie mamy, to znaczy każde inne są bardzo mocno aksjologicznie określające, to znaczy więc i do tego jeszcze są też trochę uwarunkowane takim myśleniem wewnątrzkościelnym, więc zostawmy przy tym. On był pewnie trochę bardziej progresywny niż jego poprzednicy i częściej brał stronę tych, nazwijmy to tak, bardziej progresywnych episkopatów, ale jednocześnie, kiedy na przykład episkopat polski mówił, no my tych zmian, które Amoris Laetitia wprowadziła, to u nas nie aplikujemy, to on się na to zgadzał. I chociaż wszystko na to wskazuje, jego nuncjusz apostolski nie pozwalał polskim biskupom powiedzieć wprost, że nie będą wprowadzać pewnych zmian, to równocześnie pozwalał im na to, żeby te zmiany nie zostały wprowadzone. No i mamy sytuację, w której mamy Kościół, w którym po jednej stronie Odry rozwiedziony katolik w nowym związku za zgodą swojego spowiednika albo i bez niej, bo to różnie bywa, ale przynajmniej teoretycznie za jego zgodą może przystępować do Komunii Świętej, a po drugiej stronie Odry
Nie może. No i jak się zdaje, ta sytuacja z tamtej strony Odra jest bliższa temu, co myślał papież Franciszek. I ostatnia kwestia, żeby powiedzieć o politycznym myśleniu papieża Franciszka, bo ono też jest istotne i też jest ciekawe. Papież Franciszek to jest papież rzeczywiście z dalekiego kraju i on nam na dobre i na złe, bo to chyba najlepiej było widać w czasie wojny w Ukrainie, ale uświadomił, że myślenie o świecie jest także uwarunkowanie miejscem, z którego się myśli. Że inaczej się myśli o świecie z Europy Środkowej i w związku z tym inaczej myślał o świecie Jan Paweł II, także na przykład o teologii wyzwolenia, także o Związku Sowieckim, a inaczej myśli się z Argentyny. I papież Franciszek myślał z Argentyny. W Argentynie Stany Zjednoczone nie są zdecydowanie tylko imperium wolności. Zdecydowanie nie są tylko siłą, która niesie pokój i stabilność i pozwala się rozwijać wolności. Są siłą, nie chcę tu używać porównań, ale którą dla Polski był Związek Sowiecki. Ja mam świadomość różnicy, żeby nie było wątpliwości między tymi dwoma państwami. To nie jest, że ja stawiam między nimi znak równości. Ale dla Argentyńczyka, dla którego Rosja jest daleko, a Związek Sowiecki to jest głównie mit, który funkcjonował w latynoskiej polityce jako gwarant wolności, Stany Zjednoczone wyglądają inaczej. I teraz nie namawiam, żeby przyjąć ten punkt widzenia, tylko to bardzo głęboko uświadamia także, jak bardzo różnorodny jest Kościół, także w wymiarze politycznym i jak trudne zadanie stoi przed każdym papieżem, który tą gigantyczną instytucję, to jest ponad 1 miliard wiernych, dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy duchownych, zakonników i zakonnic, żeby tym wszystkim zarządzać i jeszcze być autorytetem, także w wymiarze moralnym, to jest gigantyczne wyzwanie. Omówmy po kolei te różne sfery, w których swoją działalnością bardzo odznaczył się papież Franciszek. Na pewno dojdziemy do tej sprawy, która nas bardzo poruszyła, o której obaj wspomnieliście, czyli wojny na Ukrainie, ale zostawmy to sobie na później. Chciałem, żebyśmy zaczęli od tej takiej rzeczy najbardziej formalnych i takich najbardziej widocznych, od tego, jak zmienił swój strój, zmienił miejsce, w którym przebywał, też wprowadził reformę kurii, wprowadzał reformę finansów. Te zmiany zewnętrzne z czegoś głębszego wynikały. Porozmawiajmy o tym chwilę, jakie to miało znaczenie i na ile udało mu się te zmiany wprowadzić. Czy to zacznijmy od kurii rzymskiej. To są zmiany, które próbowali wprowadzić po kolei kolejni papieże i żadnemu się nie udało. I jak się zdaje, nie udało się również Franciszkowi. Franciszek oczywiście zmienił strukturę, zmienił nazwy, powołał nowych ludzi, nie zawsze lepszych, bo mówiąc krytycznie o kardynale Millerze, ja nie zamierzam tutaj budować apologii kardynała Fernandeza, który tylko zastąpił po jakimś czasie na stanowisku już w tej chwili prefekta dykasterii nauki wiary. Natomiast ani finansów się nie udało zreformować dogłębnie, ani nie udało się zreformować dogłębnie kurii rzymskiej. Dodajmy, że pontyfikat Franciszka to jest czas, w którym dochodzi do gigantycznych skandali. To też trzeba powiedzieć właśnie w tym wymiarze. To jest czas, kiedy kardynał Becciu nagrywa potajemnie rozmowy z papieżem. To jest czas, w którym wszystko na to wskazuje. Kardynał Becciu opłaca fałszywe zeznania przeciwko kardynałowi Pelowi, który miał być tym, który oczyszcza kurię rzymską z kwestii finansowych i który miał być tym, który prowadzi do oczyszczenia finansów. No, to jest czas, w którym kardynał staje przed sądem watykańskim i jest sądzony jako przestępca. Więc to jest oczywiście zmiana istotna, bo to znaczy, że kardynał też może być sądzony, ale to również pokazuje, jak bardzo trudno jest zreformować tą bardzo starą strukturę, która jest dodatkowo przeniknięta raczej nie anglosaską kulturą transparentności, tylko raczej południowo-włoską kulturą braku transparentności. I mówię to również o tych kardynałach, którzy nie są z południowych Włoch, bo przecież nie cała kuria rzymska stamtąd przychodzi, no ale pewne
założenia tradycyjne są takie, a nie inne. Więc to się Franciszkowi zdecydowanie nie udało. Ale to nie jest zarzut do niego, bo nie udało się nikomu. Benedykt XVI prawdopodobnie poległ właśnie na tych rzeczach, przekazał jakąś wielką białą skrzynię z dokumentami, nie wiemy co w niej jest, ale część watykanistów uważa, że on zrezygnował między innymi dlatego, że miał nadzieję, że jego następca będzie nie tylko wybitnym teologiem. Benedykt XVI jest zapewne najwybitniejszym teologiem wśród papieży od setek lat, a na pewno też jest jednym z najwybitniejszych teologów przełomu XX i XXI wieku, ale nie był najtwardszym zarządzającym. Miał nadzieję, że przyjdzie po nim ktoś twardszy i sobie poradzi. I również twardy zawodnik, jakim był Jorge Bergoglio, sobie z tym nie poradził. Teraz jeśli chodzi o symboliczne rzeczy, no to one oczywiście miały nam mówić o tym, że Kościół jest kościołem ubogim dla ubogich, stąd i miały wyznaczać taki model rezygnacji z części, nazwijmy to, barokowych elementów wystroju. Papież rzeczywiście pozbawił się części tytulatury, zmienił procedury pogrzebowe, tak żeby one były trochę uboższe, zmienił krzyż ze złotego na srebrny, zmienił sposób butów, przeprowadził się z Pałacu Apostolskiego do domu Świętej Marty, jeździł uboższym samochodem, a nawet zlikwidował swoją wakacyjną rezydencję w Castel Gandolfo. I teraz symbolicznie to wszystko były ważne decyzje. I one były istotnym sygnałem wysłanym do ludzi. Pytanie, które można zadać i które się zadaje we Włoszech, bo włoscy dziennikarze, nie tylko włoscy, również amerykańscy, także polscy dyskutują na ten temat, jest takie, czy ten symbolicznie ubogi Kościół był rzeczywiście tańszy w obsłudze niż Kościół jego poprzedników. No bo na zdrowy chłopski rozum Pałac Apostolski nadal istnieje. Jeśli papież nie mieszka w Pałacu Apostolskim, to nie oznacza, że tamtych miejsc, które tam są, nie trzeba utrzymywać, nie trzeba sprzątać, nie trzeba w nich robić różne rzeczy. A jeśli papież mieszka w hotelu, a dom Świętej Marty jest de facto hotelem, tam były wynajmowane pokoje dla kardynałów, dla księży, to była instytucja, która na siebie zarabiała. No to jeśli część z niej wyłączamy, bo mieszka w niej papież, inną część wyłączamy, żeby zachować procedury bezpieczeństwa, to powstaje proste pytanie, czy symbolicznie uboższy model życia nie jest realnie bardziej kosztowny? Przerobienie Fiata ubogiego to było chyba Seicento czy Cinquecento, ja nawet już nie pamiętam, no ale dużo uboższy samochód, ale przerobienie go w taki sposób, żeby on spełniał warunki, jakie musi spełniać samochód głowy państwa, czyli żeby był no choćby odporny na ostrzał. Jest kto wie, czy nie droższe niż posługiwanie się samochodem swojego poprzednika, który oczywiście był symbolicznie droższy. Ale wydaje się, że tańsze jest posługiwanie się starym samochodem swojego poprzednika niż przerabianie nowego. I takich historii jest zdecydowanie więcej. To znaczy część także ze zwolenników linii duszpasterskiej Franciszka stawia pytanie, czy jego dążenie do symbolicznego pokazania, że jest częścią Kościoła ubogiego, nie jest ostatecznie bardziej kosztowne niż właśnie ten Kościół bardziej tradycyjny. I ostatnia rzecz, i tu będę chwalił, nie będę już trochę się wyzłośliwiał, ja tutaj też nie chcę krytykować, tylko chcę pokazać, jak to jest skomplikowane. Trzecią rzeczą jest rzeczywiście ogromne duszpasterskie otwarcie papieża Franciszka. On się spotykał choćby z transpłciowymi prostytutkami, spotykał się z bezdomnymi, trwał przy nich bardzo mocno i potrafił z nimi rozmawiać, czasem kosztem doktryny, natomiast zawsze pamiętał, i to jest coś, co z pewnością po nim zostanie, że czasem od zasad i norm ważniejsza jest twarz drugiego człowieka. To bywa trudne, kiedy się jest teologiem, kiedy się jest prawnikiem, kiedy się jest filozofem, ale z drugiej strony ostatecznie dobry duszpasterz to jest ktoś, kto potrafi wyjść do każdego. I w tym znaczeniu, jeśli Jan Paweł II był papieżem teatru, spektaklu, wielkich, naprawdę wielkich, takich liturgiczno-teatralnych spektakli, które przyciągały do niego tłumy. Jeśli Benedykt XVI był papieżem teologiem z całą mocą tego słowa, to papież Franciszek był papieżem
duszpasterzem. Kimś, dla kogo ani teologia, ani spektakl, ani liturgia nie są tak ważne, jak ważny jest przekaz duszpasterski. Ale ta symbolika kościoła ubogiego też była pewnym spektaklem bardzo ważnym, bo za nim to nie chodziło tylko o to, żeby pokazać, że sam Watykan żyje trochę taniej, tylko miał pokazać, że dla Kościoła inne rzeczy są ważne i miał być silnym sygnałem dla biskupów i księży na całym świecie, żeby żyli inaczej, żeby żyli tak jak zwykli, przeciętni ludzie. Czy to, Kacprze, twoim zdaniem miało duże znaczenie? I czy to zmieniło trochę Kościół? Ta symbolika, którą starał się wprowadzić Franciszek, którą wprowadził, no, która nie do końca była efektywna, ale coś rozpoczęła, pewien proces. Oczywiście dobrze jest, żeby biskupi, księża nie byli ludźmi, którzy w ostentacyjny sposób są nadmiernie skupieni na dobrach materialnych. Jest oczywiste, że każdy z nas, a tym bardziej kapłani, którzy powinni nas prowadzić do Boga, powinni być skupieni przede wszystkim na zbawieniu duszy i na dobrach duchowych, powinni wręcz uczyć nas takiego, i dobrzy kapłani tego robią, takiego oczyszczania się z przywiązania do dóbr doczesnych, do właśnie pieniędzy, zaszczytów, różnego rodzaju bogactw. Natomiast pamiętając, że właśnie największe bogactwa czekają na nas w niebie. Tylko właśnie tutaj zasadnicze pytanie jest też takie, na ile to jest rzeczywiście dzisiaj główny problem Kościoła. W jakiejś mierze na pewno jest to ważny problem, ale wydaje mi się, że jednak podstawowe problemy dzisiaj biorą się z tych podziałów, o których sobie wcześniej powiedzieliśmy, o tym, że po prostu bardzo wielu katolików dzisiaj nie powie tak, nie, tylko powie wręcz jak Piłat, cóż to jest prawda. I dyskusje na temat tego, cóż to jest prawda, rzeczywiście od 60 mniej więcej lat, od okolic Soboru, są bardzo żywiołowe i tutaj także pontyfikat Franciszka był po prostu czasem bardzo często takiego zamętu dotyczącego tego, czym jest prawda i zamętu dotyczącego tego, czego on faktycznie chce. No bo tutaj nie mówię tylko, z jednej strony mówię o tej warstwie jakby normatywnej, ale z drugiej strony to, o czym wcześniej mówił pan Tomasz Terlikowski, czyli to, że z jednej strony bardzo dużo się mówi o synodalności, o kolegialności decyzji i absolutnie jest rzeczywiście tak, że w iluś sprawach Franciszek stawiał na taki pluralizm czy pewną decentralizację, nawet względem tradycjonalistów, tak? No fakt na przykład, że kontynuował dialog z Bractwem Świętego Piusa X i udzielił im jurysdykcji dla spowiedzi i sakramentu małżeństwa. Jest tego jakimś przykładem i takich przykładów z bardzo różnych, że tak powiem, parafii byśmy znaleźli, ale z drugiej strony był właśnie człowiekiem, który potrafił bardzo ostro Kościołem zarządzać. Pojawiały się najróżniejsze jego krytyki i z tej strony bardziej konserwatywno-tradycyjnej i z innych. Była oczywiście głośna książka Papież Dyktator, tego typu krytyk tego, jak on traktował ludzi, było bardzo dużo. Niektórzy właśnie go oskarżali, że jest takim peronistą, który każdemu powie, że się z nim zgadza, a na koniec liczy się władza. No i tutaj oczywiście dochodzimy do pytania, na ile to mocne akcentowanie tego, że Kościół powinien być ubogi dla ubogich, czy na takim poziomie ogólności pewnie każdy się zgodzi, było rzeczywiście skuteczne, bo moim zdaniem nie doszło do żadnej głębokiej zmiany Kościoła w tym zakresie. To oczywiście też nie jest tak, że można pstryknąć i ludzie przestaną być łasi na pieniądze czy inne rzeczy. Natomiast też nie uważam, żeby to była tak wąsko pojęta kluczowa sprawa. Jeżeli już, no to bardziej bym to ujął w takim szerszym zakresie zderzenia się z takim konsumpcjonizmem, który nas dzisiaj wszystkich dotyka i o czym też
trochę, no, Franciszek potrafił mówić, tak, w takiej swojej krytyce takiego właśnie materializmu, który no, siłą rzeczy dzisiaj opanował ogromną część naszego życia i który jest oczywiście czymś bardzo niebezpiecznym, bo odciąga nas właśnie od tych dóbr duchowych, tylko tutaj oczywiście cały czas mamy to podstawowe pytanie, czym są realnie te dobra duchowe i o to w Kościele jest dzisiaj bardzo głęboki spór. I tu Jednym być z może najgłośniejszych- dochodzimy, jeżeli pozwolisz mogę- Igorze. Mhm. Dobra, Tutaj, no proszę. tutaj bym dodał tylko jedną rzecz. To znaczy, tu dochodzimy być może do kluczowej zmiany, której dokonał Franciszek. Dlaczego? Dlatego, że pan Kacper prezentuje właśnie ten tradycyjny obraz Kościoła, w którym my mamy dostęp i wiemy dokładnie, w którym miejscu jest prawda. Tak też myśleli i tak funkcjonowali jego poprzednicy, Jan Paweł II czy Benedykt XVI, jasno wskazując, to są opinie prawdziwe, te opinie są nieprawdziwe. Taki charakter ma Veritatis Splendor, na przykład potępiający jeden z nurtów myślenia w Kościele. Taki charakter ma dokument dotyczący powszechności i jedynozbawczości Chrystusa, podpisany przez kardynała Ratzingera. Jest cały szereg takich dokumentów. Papież Franciszek, jak się zdaje, pogodził się z faktem, że nie ma w tej chwili, jest jeden kościół, ale nie ma jednego katolicyzmu. Że tych katolicyzmów jest kilka i że ich zwolennicy, godząc się co do tego, że na ich czele stoi papież, czyli godząc się co do kilku podstawowych faktów, ale wychodząc z nieco odmiennych założeń i prezentując nieco odmienne teologie, dochodzą do radykalnie sprzecznych wniosków w pewnych kwestiach i co więcej, ich rozumowanie jest poprawne. To znaczy, jeśli przyjmie się ich założenia i będzie się tak rozumiało katolicyzm, a nie inaczej, to dojdzie się do takich wniosków. To jest najogólniej, znowuż to jest rozpięte na takiej prostym sporze progresywiści i konserwatyści, ale to nie jest jedyny spór. Co więcej, osoby, które są konserwatywne w niektórych kwestiach, w innych potrafią być bardzo progresywne i odwrotnie. Tu doskonałym przykładem jest podejście do migrantów. Kardynał Eijk, uchodzący za takiego modelowego, ortodoksyjnego kardynała w Holandii, na pytanie, co sądzi o migracji, odpowiada dziennikarce: wie pani, gdyby nie migranci, to mojego kościoła by nie było. Ja nie mogę być przeciwnikiem migracji. Część z bardzo pro-life biskupów amerykańskich, którzy bardzo długo popierali Donalda Trumpa, żeby posłużyć się przykładem politycznym, kwestii migracji go nie popierają. Dlaczego? Dlatego, że Kościół amerykański się nie kurczy, choć odchodzą od niego cały czas ludzie, także w związku z skandalami seksualnymi, bo ma cały czas dopływ nowych wiernych, którymi są Latynosi, czyli ci, których Donald Trump przynajmniej nielegalnie chciałby wydalić ze Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście bardziej skomplikowane, także część latynosów nie chce napływu nowych latynosów, więc ja tutaj tylko pokazuję skomplikowanie tych podziałów. I teraz tych linii podziału, poza oczywiście podejściem do kwestii moralnych, to jest jedna kwestia, związków osób tej samej płci, osób rozwiedzionych w nowych związkach i tak dalej, i tak dalej. Drugą osią podziału jest na przykład stosunek do innych religii. Tu papież Franciszek był bardzo zdecydowanym zwolennikiem. Znowu nie zrywał z linią poprzedników. To nie jest tak, że jego poprzednicy byli przeciwnikami dialogu międzyreligijnego. Jan Paweł II ucałował, przypomnijmy, Koran. Nie wiemy, co znaczył ten gest, ale on się wydarzył. Także papież Benedykt z jednej strony głosił debatujące z islamem przemówienia, z drugiej strony modlił się w meczecie, więc to nie jest tak, że papież tu zrywa z pewną linią, ale papież Franciszek, ale zmienia pewien paradygmat. I można powiedzieć, on doszedł do miejsca, on oczywiście był w tych debatach często po jakiejś stronie, to jest osobna kwestia i zdarzało mu się czasem używać swojej władzy, by pewne debaty kończyć. Tu pan wspomniał o tradycjonalistach. Z jednej strony tak, udzielił jurysdykcji Bractwu Kapłańskiemu świętego Piusa X, z drugiej strony w pewnym momencie podjął decyzje radykalnie ograniczające możliwości sprawowania kultu w rycie tradycyjnym. I to też było krytykowane jako właśnie takie zaprzeczenie jego
teologii. Natomiast on się pogodził z tym, że Kościół na tym etapie tej debaty bardzo głębokiej nie przezwycięży. I znowu nie jest to nic nowego. Jak weźmiemy moją ukochaną debatę ukochaną, bo uczestniczyli w niej niezwykle ciekawie myśliciele między jansenistami a molinistami w wieku XVIII, bardzo radykalną, w której to janseniści byli tą stroną bardziej taką radykalną moralnie, no to papież też jej nie rozstrzygnął, to ówczesni papieże jej nie rozstrzygnęli, tylko w pewnym momencie zakazali debaty i poczekali, aż ona sama wygasła. No, ale ten papież otwierał debaty. Jednym z tych dokumentów, który wywołał tyle emocji, tyle dyskusji, była adhortacja Amoris Laetitia. Tylko że to nie jest otwarcie tej debaty. Uczciwie trzeba powiedzieć, ta debata w Kościele trwała. No tak, Ta ale debata... publicznie, no, ale papież nigdy tak jasno się nie wypowiedział. No nie, to znowuż uczciwie weźmy dokumenty, które były. Tą debatę otworzyły kościoły lokalne, które zaczęły zadawać pytania, kiedy pojawił się ogromny problem z rozwodami wśród katolików. Jan Paweł II adhortacją Familiaris Consortio już zmienił stanowisko Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej osoby rozwiedzione, a już na pewno w nowych związkach, były de facto ekskomunikowane. Pod żadnymi warunkami nie mogły przystępować do Komunii Świętej. Jan Paweł II powiedział: nie, te osoby są w Kościele. Co więcej, pod pewnymi warunkami mogą przystępować do Komunii Świętej. Jakie to były warunki? Papież zrobił ich całą listę. One potem się zredukowały w takim potocznym myśleniu do jednego argumentu. Tam było ich więcej. Nie można wrócić do starego partnera, nie ma takiej możliwości. Zachowanie tego związku jest dobre z jakichś innych powodów, na przykład posiadania dzieci. Nie będzie zgorszenia, kiedy oni będą przystępować do Komunii Świętej. I ostatni warunek to jest, że oni nie będą ze sobą współżyć. Franciszek poszedł tylko o krok dalej w tej sprawie. Powiedział, ten warunek współżycia w pewnych okolicznościach, jeśli zachowane są inne elementy, naraża spoistość tego związku. I teraz jest proste pytanie, które zadają teologowie. Bo często pojawia się kwestia osób zostawionych. To jest mocny argument, ale w tej debacie pojawia się taki oto argument. Mówi się tak: no dobrze, jaką różnicę zostawionej żonie albo zostawionemu mężowi robi to, czy ich partner, który mieszka teraz z innym mężczyzną lub z inną kobietą, współżyje z nią, czy nie współżyje? To jest sprowadzenie pożycia małżeńskiego wyłącznie do aktu seksualnego, którym nie jest. I papież Franciszek poszedł tylko o krok dalej. Co więcej, poszedł o krok dalej w debacie, która rozpala Kościół od dziesięcioleci. I ta debata jest publiczna, ponieważ w tych sprawach wypowiadają się kardynałowie, powstają książki. Co więcej, na synodach kolejnych na ten temat, na temat małżeństwa i rodziny, dyskutowano o tym publicznie i media o tym informowały. Więc to nie jest nowa debata. Franciszek rzeczywiście przesunął granicę trochę dalej, ale zwróćmy uwagę, pozwolił tym kościołom, które się z tym nie zgadzają, na zachowanie swojego stanowiska. Kacprze, na ile twoim zdaniem papież otworzył tę debatę, czy jakby wprowadził dużą zmianę w myśleniu Kościoła, a na ile to był tylko kolejny krok i odpowiedział tak naprawdę na to, co działo się wokół niego, co działo się na świecie? Nie, no oczywiście, że to nie jest tak, że przed Franciszkiem tego typu debat nie było, czy że chociażby przede wszystkim Jan Paweł II, który był, pamiętajmy, papieżem, który rządził niezwykle długo, oprócz świętego Piotra, którego tak mniej więcej liczymy, wiadomo, i Piusa IX, no to był po prostu trzeci najdłużej urzędujący, a z takich w cudzysłowie normalnych, no to drugi najdłużej urzędujący papież, 27 lat. No to oczywiście, że i w kwestii ekumenizmu i podejścia katolicyzmu, czy do judaizmu, czy do islamu, czy do protestantyzmu, oczywiście, że to Jan Paweł II tak naprawdę tutaj dokonywał pewnych zmian. I jak tutaj pan Tomasz Terlikowski mówił o tym, że jego poprzednicy robili podobne rzeczy, to jego poprzednicy, jego kilku ostatnich poprzedników tak, natomiast oczywiście pytanie jest o tych wcześniejszych poprzedników, którzy byli przez wcześniejszych lat 1900 i tutaj oczywiście moglibyśmy rozpocząć długą dyskusję na temat tego, czy takie podejście do dialogu międzyreligijnego jest do pogodzenia
z Ewangelią, jest do pogodzenia z nauczaniem Chrystusa. No ale to może zostawimy na boku, chociaż w razie czego oczywiście możemy. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o te kwestie chociażby w stosunku do małżeństwa, no to tak, też ja się co do faktu zgadzam, że Franciszek po prostu poszedł krok dalej, tylko wydaje mi się, że przez to wielu ludzi zauważyło, że Kościół swoje podejście w tej sprawie zaczął zmieniać coraz bardziej. Rzeczywiście w ostatnich kilkudziesięciu latach Franciszek jakby wykonał kolejny krok, czy czasem kolejnych kilka kroków względem tego, co wcześniej robił Jan Paweł II. No i dla wielu ludzi to był szok, zwłaszcza w Polsce, ponieważ w Polsce ludzie mieli takie podejście, że Jan Paweł II, nie było w zasadzie dyskusji, czy on robi dobrze, czy robi źle, tylko po prostu coś robi, no to Roma locuta causa finita, tak? Część ludzi po tej stronie bardziej konserwatywnej miało takie przekonanie, że przyszedł Franciszek i on po prostu dokonuje absolutnej rewolucji. Z drugiej strony po tej stronie bardziej progresywnej być może przekonanie, że Jan Paweł II był tak skrajnie konserwatywnym papieżem, że teraz cokolwiek, co robi Franciszek, to na pewno jest coś zupełnie nowego. Natomiast oczywiście jest tak, że te problemy dotykają spraw najbardziej zasadniczych, ponieważ możemy mówić o tym, że pojawiają się pewne problemy społeczne, tylko oczywiście to jest pytanie, co jest jajką, a co jest kurą, no bo jeżeli Kościół, którego celem ma być doprowadzenie ludzi do zbawienia, zmienia swoje podejście do niektórych spraw, no to pytanie, nawet jeżeli ludziom będzie bardziej komfortowo na ziemi, do czego ich to doprowadzi po śmierci. I to jest oczywiście ta zasadnicza kwestia, która od zawsze wszystkie spory teologiczne tego przede wszystkim dotyczą i wydaje mi się, że pewnym problemem dzisiejszego Kościoła jest czasami to, że biskupi, księża, także papieże wolą w pewnych sprawach zająć takie stanowisko, żeby nie robić problemu i żeby ludzie nie narzekali, tylko pytanie, czy ci ludzie rzeczywiście potem będą realnie chodzić do kościoła, będą realnie też żyć w jakimkolwiek sensie Chrystusem, będą się modlić, będą rzeczywiście głęboko przeżywać swoją wiarę, będą rzeczywiście o to zabiegać, a na ile po prostu będą mieli odhaczone, że Kościół się ich nie czepia, więc są zadowoleni, ponieważ tutaj oczywiście można by dyskutować. Żadnego wielkiego efektu tego typu zmian raczej nie widać. Jeśli chodzi o chociażby praktyki religijne, czy liczbę powołań kapłańskich. A z drugiej strony oczywiście też sposób, w jaki Franciszek to komunikował, wywoływał pewne kontrowersje, bo jedna sprawa to są oczywiście te dokumenty, a z drugiej strony mamy oczywiście kwestię tych jego takich wypowiedzi takich nieformalnych, tak, w których on czasem rzucał jakąś kontrowersyjną tezę, nie tylko na tematy moralne. Mamy chociażby jego słynną wypowiedź na temat tego, że za Jana Pawła II blokowano kwestię badania skandali seksualnych, tak? Którą papież Franciszek też tak po prostu przed mediami rzucił. I to też był bardzo, przecież jest to sprawa absolutnie fundamentalna, tak? Cały ten kryzys i nadszarpnięcie zaufania ludzi do Kościoła, które w związku z tym nastąpiło. I ja nie mówię, że on w tej sprawie zrobił źle, tylko pytanie, co dalej, tak? Ponieważ po wielu takich wypowiedziach ludzie byli trochę, mam wrażenie, po prostu zdezorientowani, że papież coś mówi, nie wiadomo jaką to ma rangę, co dalej się z tą sprawą wydarzy, czy z jego różnymi, na przykład deklaracja z Abu Zabi i kwestia tego, czy Bóg chce istnienia wielu religii i tak dalej, takie przykłady można... Tylko to jest formalna wypowiedź, to znaczy deklaracja z Abu Zabi to jest formalna wypowiedź. To jest formalna, tak. Chodzi mi o to, że i w formalnych, i w nieformalnych było bardzo wiele zamętu i też to się mieszało tak naprawdę i przeciętny katolik, tej dystynkcji, którą my możemy oczywiście tutaj rozbudować, co będzie formalną, jaka będzie ranga tej wypowiedzi, a to jest już nieformalna wypowiedź, z punktu widzenia przeciętnego człowieka, który po prostu powinien słyszeć od papieża, od biskupa, od księdza, co jest dobre, co jest złe, jak powinieneś starać się żyć mimo różnych pokus, jakie masz, żeby mieć większe szanse być z Panem Jezusem, bardzo wielu ludzi mogło być zdezorientowanych. I tu dochodzimy znowu do bardzo ciekawego. Kiedy Jan Paweł II został papieżem w 1979 roku, dla świata był to szok, że po raz pierwszy papieżem został nie Włoch. Tak? Potem został Niemiec, a nie teraz, tylko 10 lat temu został Argentyńczyk. To nam bardzo uświadomiło, jak współczesny Kościół nie jest już tylko Kościołem rzymskim, nie jest Kościołem
tej naszej części świata, jak to jest powiedziałeś, jest Kościołem Południa. Na ile rzeczywiście dzisiaj i za czasów pontyfikatu papieża Franciszka było to widać i poczuliśmy i zrozumieliśmy, że to jest coraz bardziej Kościół Południa, a nie Kościół Północy, a nie Kościół Europy. No to zacznijmy od nominacji kardynalskich. 80% kardynałów elektorów, którzy będą wybierać następnego papieża, to są kardynałowie mianowani przez papieża Franciszka. I papież Franciszek zmienił model ich wyboru, to trzeba zupełnie jasno powiedzieć. To ma swoje dobre i złe strony, jak zwykle. Dobra jest taka, że rzeczywiście zobaczyliśmy kardynałów z miejsc, których wcześniej nie widzieliśmy. Nie tylko z tych, gdzie Kościół jest bardzo silny, bo to też jest bardzo ciekawe, że mamy kardynałów z Mongolii, gdzie akurat Kościół nie jest silny, z Japonii, gdzie akurat Kościół nie jest silny. To znaczy, to nie są silne kościoły misyjne, one trwają, istnieją, ale nie ma wielkiego dynamizmu. To nie są jakieś gigantyczne diecezje, jak na Filipinach na przykład, gdzie Kościół się rozwija, czy w Indiach, gdzie Kościół się także rozwija bardzo szybko. Więc to jest jakby jeden element i to zobaczyliśmy. To znaczy, ci kardynałowie będą teraz uczestniczyć w wyborach, a część kardynałów ze stolic, część arcybiskupów ze stolic kardynalskich, by przypomnieć Kraków, nie zostało kardynałami. Akurat ja nad Krakowem bardzo nie płaczę, natomiast oczywiście jest parę takich stolic biskupich, na przykład w Stanach Zjednoczonych, które zawsze były kardynalskie, a nie ich arcybiskupi, chociaż bardzo duszpastersko otwarci. Tylko niechętni linii Franciszka, nie zostali kardynałami. I to zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy też mocną obecność takiego myślenia latynoskiego w myśleniu o Kościele. To są wzmianki o Kościele ludowym, to są pytania związane z Carida Amazonia bardzo silnie, także z dialogiem międzyreligijnym i tu nie mówimy o tych religiach, nazwijmy je wielkich, monoteistycznych, a tylko o religiach, kultach, ludów rdzennych, to znaczy to są zupełnie inne systemy, dużo mniej skomplikowane przy całym dla nich szacunku. I tu papież również wykonywał w ich stronę pewne gesty. Natomiast jeśli mówimy o jego myśli, to poza tymi elementami związanymi z takim myśleniem o teologii ludowej, niekoniecznie nawet teologii wyzwolenia, bo papież Franciszek nie jest wielkim miłośnikiem tych najbardziej radykalnych form teologii wyzwolenia, natomiast jest zwolennikiem myślenia takich teologii ludowości, czy ludowych latynoskich, to poza tym myślenie papieża Franciszka jest bardzo europejskie. To znaczy on nie jest z Europy, on jest oczywiście Argentyńczykiem, ale kiedy się popatrzymy na kierunki, w którym on chce reformować Kościół, to są kierunki zarysowane bardzo jednoznacznie przez teologię niemiecką, francuską, austriacką, czasem włoską, a zdecydowanie mniej latynoską. Oczywiście latynosi też tam są, kardynał Fernandez, najpierw ghostwriter, a później prefekt dykasterii nauki wiary jest przedstawicielem, ale pamiętajmy, akurat kardynał Fernandez nie zasłynął jakąś głębią teologiczną. Jego słynna książka o teologii pocałunku jest oskarżana przez obrońców osób skrzywdzonych w Kościele o to, że tam są takie fragmenty, powiedzmy łagodnie dwuznaczne, to znaczy, że to nie jest wszystko takie proste. Natomiast jego idolem czy mistrzem teologicznym jest kardynał Kasper. Wszystko można powiedzieć o kardynale Kasperze. To jest skądinąd wybitny teolog. Można się z nim zgadzać albo nie, ale jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku. Ale z całą pewnością nie jest to teolog globalnego południa. I z całą pewnością on nie wyrasta ze sporów teologicznych, które się toczą i które wydają swoje dzieła na globalnym południu. To jest dobrze osadzony w tradycji niemieckiej, tak jak Ratzinger na przykład, teolog niemieckojęzyczny, notabene też włączony do kurii rzymskiej przez Jana Pawła II. Tylko w Niemczech jest wielu teologów, ale wiernych nie ma zbyt wielu. To specyfika taka i to chyba też to jest właśnie ten znak tego, że tylko pytanie brzmi, jak długo wierni będą w Polsce. Tak, to inne pytanie. Ale Kasper, na ile to nie jest ten wybór Franciszka i całego pontyfika też nie był takim symbolem tego, że ten Kościół coraz bardziej się przenosi na południe, że tu jest go coraz mniej?
Ja bym rozdzielił te dwie rzeczy, o których powiedziałeś. To znaczy, jedna rzecz to jest to, że on się przynosi na globalne południe, a druga rzecz to jest to, że jest go tutaj coraz mniej. Bo moglibyśmy przecież mieć do czynienia z sytuacją, w której demograficznie po prostu ludzi jest znacznie więcej, coraz więcej w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i tak dalej, ale jednocześnie Kościół w Europie rozkwita i mamy naprawdę wiosnę Kościoła, która była wiele razy zapowiadana. Ale takiej sytuacji oczywiście nie mamy, wprost przeciwnie. Jednocześnie w innych częściach świata mamy wyższy wzrost demograficzny niż w Europie, chociaż też miejscami się oczywiście zaczyna wszędzie kurczyć, mniej lub bardziej. No i niewątpliwie to także wpływa na katolików, tak? Także dlatego, że udaje się w dzisiejszych warunkach dotrzeć do katolików na przykład w Indiach, czy w Chinach, czy w krajach, w których jest ich tak dużo, że nawet jak 1% mieszkańców takiego kraju zostanie katolikami, no to potem jest to gigantyczna liczba, tak? I 1% mieszkańców Indii, tak, to jest 14 milionów ludzi i tak dalej. Natomiast moim zdaniem, no niewątpliwie my stajemy, trochę o tym już mówiliśmy, przed takim problemem, że papież Franciszek ma inne podejście do świata, inną wrażliwość i prawdopodobnie również coraz więcej kardynałów i kolejnych być może papieży będzie miało inną wrażliwość niż my. Dla mnie ciekawym doświadczeniem było, jak sobie w zeszłym roku czytałem artykuł w generalnie putinowskiej stronie Россия Globalnej Politykie, takim magazynie międzynarodowym, intelektualnym strony rządowej rosyjskiej, gdzie była długa analiza, że w zasadzie Rosja Władimira Putina i Watykan się w tych różnych regionach zasadniczo zgadzają i trzeba współpracować, pokazując, że możemy dla spraw humanitarnych razem nieść pomoc tutaj potrzebującym, tu biednym, tu sprzeciwiać się wojnie, być na rzecz dialogu, dążyć razem do rozejmu i że generalnie Watykan może być takim fajnym partnerem. Za Franciszka oczywiście to było podkreślane, że Franciszek to jest taki dla nas dobry, dla nas Rosjan dobry partner, prawda, bo on ma podobną wrażliwość, co my na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie się z nim jakoś dogadamy, w Afryce, w Azji, no to w ogóle super. No i to jest, myślę, pewien fakt, że to nie jest jeden Franciszek, to jest kwestia tego, że ogrom katolików na świecie, chrześcijan na świecie ma zupełnie inną wrażliwość niż my w tego typu sprawach i musimy sobie z tego zdawać sprawę i zastanawiać się nad tym, co to dla nas oznacza i dla Polaków, i w sensie naszego narodowego interesu, i oczywiście dla katolików. No ale też trzeba pamiętać, że wypowiedzi papieża na takie tematy to nie są moim zdaniem też najważniejsze. One oczywiście mogą być szokujące dla nas, czy mogą być bulwersujące w niektórych sprawach, ale moim zdaniem to, co jest tutaj ważne, czy ciekawe, to jest to, że moim zdaniem to po części wynika z tego, że papież Franciszek był niechętny takiemu właśnie tradycyjnemu podejściu zakorzenionemu w klasycznej filozofii tomistycznej, gdzie jest wojna sprawiedliwa i wtedy jak najbardziej można, że mamy dopuszczalność kary śmierci wobec zbrodniarzy. No nie, on raczej patrzył na to, że każdy zaangażowany w wojnę robi coś złego, że każde zabicie człowieka, nawet mordercy, tak, jest czymś złym. I myślę, że po części z tego wynikało jego stanowisko w tych sprawach, no bo po prostu jest to człowiek, który miał inną wrażliwość nie tylko ze względu na region, z jakiego pochodził, ale także, bo przecież to też nie jest takie jednolite, że w Ameryce Południowej 100% ludzi ma jakieś stanowiska, w Polsce 100% ma przeciwne, to jest bardziej złożone. Po prostu to jest też inne podejście teologiczne, to z czym się mierzymy na tych wszystkich poziomach, tak samo widzimy tutaj. Panowie, ponieważ zostało nam 10 minut, chciałem zapytać o dwie rzeczy. Jedną krótszą. Skąd się wzięło to takie, a nie inne nastawienie papieża Franciszka do wojny na Ukrainie i do Rosji? I drugie, w jakim kierunku Kościół będzie teraz szedł? Jakiego typu papież może zostać wybrany? To ja spróbuję krótko. No jeżeli mówimy o tej pierwszej rzeczy, to częściowo powiedział o tym już pan Kacper. To znaczy tak, to jest oczywiście kwestia innego spojrzenia geopolitycznego. Ja bym nie przesadzał z tą radykalną zmianą w kwestii kary śmierci, ponieważ te zmiany zaczął wprowadzać Jan Paweł II. Ale nie, oczywiście, tak jak w tych wcześniejszych sprawach. Tak jak w tych wcześniejszych sprawach. Natomiast jest jeszcze kilka innych elementów. Po pierwsze, papież Franciszek nie rozumiał Rosji.
To jest taki klasyczny przykład człowieka, którego zachwyciło i on o tym mówił. Rosyjska literatura. Mówił, czytajcie Dostojewskiego, z czym się zgadzam notabene. Czytajcie Absolutnie, Dostojewskiego. Ale czytajcie powieści, a nie publicystykę. Tak, bo publicystyka, no nie, ja bym powiedział jedno i drugie czytajcie, bo zobaczycie, żeby zrozumieć. żeby zrozumieć, że można być wybitnym powieściopisarzem i świetnie rozumieć duszę ludzką, a równocześnie politycznie być zwolennikiem poglądów strasznych dla wszystkich poza Rosjanami. Ale on znał tylko literaturę. Dla niego Rosja to są przepiękne pocztówki i rozmowy z jego przyjacielem, którego prawdopodobnie całkiem niedawno uszlachcił, nadał mu tytuł szlachecki człowiekowi, który jest takim staroobrzędowcem, ale bliskim współpracownikiem Putina i który regularnie spotyka się z papieżem. To jest jego źródło wiedzy o Rosji. Co więcej, w Watykanie jest więcej takich specjalistów od Rosji. To znaczy pamiętajmy, reset Obamy to nie jest jedyny reset, który zachodził w kościele. Już Jan XXIII, czy w świecie, już Jan XXIII resetował stosunki ze Związkiem Sowieckim. Niestety ta tradycja jest utrzymywana, zwłaszcza wśród I ona Amerykanów. jest utrzymywana. Casaroli no nie był, oczywiście później był człowiekiem, to jest dyplomata, więc on później był człowiekiem Jana Pawła II, ale to jego linia jest tą dominującą w Watykanie. Jan Paweł II ją zmienił, ale stosunek do Rosji już za czasów Benedykta zaczął wracać. Więc to jest jakby powód, dla którego papież Franciszek myśli tak, jak myśli. Co więcej, on myśli tak, jak myśli, i tu się niestety również zgadzam z panem Kasprem, tak jak myśli spora część katolików na globalnym południu. Z ich perspektywy to Stany Zjednoczone są imperialną siłą, a Rosja zdecydowanie mniej. I możemy zamiast się na to zrzymać, bo to nie jest prawda, oczywiście wiemy, że Rosja jest przynajmniej równie, a prawdopodobnie dużo bardziej zbrodniczym, no nie prawdopodobnie, na pewno dużo bardziej zbrodniczym państwem kolonialnym niż Stany Zjednoczone. No ale to, do tego trzeba przekonać ludzi tam, a nie się na to zrzymać. Natomiast kto będzie następny? Symbolicznie powiem. Jeśli ktoś liczy, że będzie to Pius XIII, jak w pewnym znanym serialu, to nie. Jeśli ktoś liczy, że będzie to Jan Paweł III albo Benedykt XVII, to nie. Dlaczego? Prawie 80% kardynałów to są nominaci papieża Franciszka. Tak, część Kościoła jest zmęczona nieprecyzyjnością, chaotycznością, także takim czasem nieprzygotowaniem pewnych zmian teologicznych. One są wprowadzone, a potem się szybko szuka jakiegoś uzasadnienia. To znaczy, jak uzasadnić to, że coś zmieniliśmy. I część jest zmęczona, ale to są mimo wszystko nominaci papieża Franciszka. Oni co do linii są wierni jego linii i będą wierni. Chociaż, i tu trzeba też jasno podkreślić, wiele wskazuje na to, że spora część kardynałów chce teraz uspokojenia. To znaczy chce kogoś, kto będzie papieżem z linii Franciszka duszpasterskiej, ale kto da im chwilę oddechu. To znaczy chwilę na choćby przedyskutowanie tych zmian, które Franciszek wprowadził. Chwilę na rozważenie argumentów strony tej bardziej zachowawczej. One są również poważne. To nie jest tak, że tylko ta strona, nazwijmy ją liberalna teologicznie, ma silne argumenty. Nieprawda. Strona konserwatywna także ma dobre argumenty i trzeba je przedyskutować. Jeszcze raz. Więc mówi się o tym, że będzie to Franciszek II, ale łagodniejszy i padają dwa nazwiska. Pada dużo nazwisk. Oczywiście pamiętajmy też, że jak ktoś wchodzi na biało, to na konklawę to wychodzi na czarno. To znaczy jak wchodzi papieżem, to wychodzi kardynałem. Ale jako takie przykłady tej linii, bo to może być wybrany ktoś inny, pamiętajmy, to nie jest takie proste. Ale tej linii franciszkowej, a bardziej umiarkowani wymieniani są kardynał Parolin, czyli sekretarz stanu u papieża Franciszka, człowiek, który jest dużo lepiej osadzony w kurii rzymskiej, który się lepiej dogaduje dyplomatycznie, chociaż akurat w sprawie Ukrainy to mówił takie same rzeczy jak papież Franciszek, to uczciwie trzeba powiedzieć, a równocześnie uchodzi za takiego, który rozumie też konserwatystów. Tu cudzysłów znowuż, bo przypominam to swoje zastrzeżenie. Drugim jest kardynał Mario Grech, to jest Maltańczyk z wyspy Gozo, w pewnym momencie przewodniczący Konferencji Episkopatu Malty. To jest oczywiście byt nieduży, Konferencja Episkopatu Malty, to trzeba jasno powiedzieć, a ostatnio sekretarz generalny Sekretariatu Synodu o synodalności. I tu wydaje się, że jego trochę, tak twierdzą watykaniści, namaścił sam Franciszek. Dlaczego? Dlatego, że już w szpitalu
mianował go osobą odpowiedzialną za implementację postanowień synodu o synodalności, co może być, choć nie musi, sygnałem dla kardynałów, bo oczywiście pamiętajmy, po pierwsze, że jako katolicy wierzymy, że Duch Święty też macza w tym palce. Kardynał Ratzinger mówił, że nie zawsze doprowadza do wyboru tego, którego by chciał, bo nie zawsze mu się to udaje, ale przynajmniej doprowadza do tego, że nie zostanie wybrany najgorszy z możliwych. Więc po pierwsze działa w tym Duch Święty, ale po drugie to jest stosunkowo liczna grupa, składająca się ze stosunkowo, niektórzy z nich są niedawno powołani na kardynałów i z miejsc świata, które sprawia, że oni nieczęsto bywają w Rzymie. Więc możemy mieć trudną do przewidzenia dynamikę wewnętrzną tego zamkniętego gremium. Kardynałowie oczywiście wierzą, że oni modlą się i są osobami wierzącymi. Na to liczę. Więc, że kierują się wezwaniem Ducha Świętego. No ale działa tam również mechanika zamkniętej grupy, ludzi, którzy muszą się poznać, spotkać i porozmawiać. Więc raczej Franciszek II, ale kto to będzie, to jest w tej chwili kompletnie nieprzewidywalne. Kacprze, Franciszek II? Zobaczymy. Tutaj oczywiście Duch Święty będzie działał. Mam nadzieję, że przynajmniej część, część na pewno, pytanie jak duża, kardynałów wierzy w Boga i będzie ten czynnik uwzględniać. Mówiąc poważnie, chociaż poważnie uważam, że mamy też problem z takimi, którzy niekoniecznie to traktują do końca na poważnie. Wydaje mi się, że raczej też się nie spodziewam ostrego zerwania w którąś stronę. No, Jan Paweł III skądinąd też był w tym samym serialu, tylko w kolejnym sezonie, ale to tak. Wydaje mi się, że nie będzie, nie spodziewam się na pewno papieża ostrokonserwatysty, chociaż odżyła nadzieja wielu na kardynała Saracha, ale myślę, że skończy się na memach. Z drugiej strony też wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że będzie to ktoś, kto będzie próbował uspokoić sytuację, niż będzie chciał dokonywać dalszych kontrowersji, ale zobaczymy. Moim zdaniem powinniśmy mieć do tego wszystkiego zdrowy dystans. Ludzie kiedyś funkcjonowali bardzo, będąc pobożnymi katolikami, niekoniecznie wiedząc nawet dokładnie, kto jest papieżem. Na koniec dnia, na naszego zbawienia, nawet dzisiaj, kiedy oczywiście powinniśmy mieć jak największą wiedzę na temat Pisma Świętego i wiary i tak dalej, to, czy akurat papieżem jest papież bardziej konserwatywny, czy bardziej progresywny i kto nim dokładnie jest, to nie są sprawy aż tak ważne, chociaż oczywiście są ważne dla naszej własnej wiary. No mamy, myślę, że w Polsce trochę taką papolatrię z oczywistych przyczyn, ze względu na to, że to Polak był niedawno bardzo długo papieżem. Mamy też w ostatnim czasie w Kościele przecież aż 3 prawie że kolejnych papieży uznanych za świętych, bo Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, co też jest pewnym ewenementem poza oczywiście pierwszym okresem funkcjonowania Kościoła, gdzie przecież jeżeli patrzylibyśmy na wcześniejsze aż 850 lat, to mielibyśmy w takim samym okresie 3 świętych papieży. I to też jest myślę, sytuacja, czy przykład, który dobrze pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Także papieże w ostatnim czasie byli traktowani czasami jak ludzie, którzy są nieomylni w każdej sprawie, a nie tylko w tych sprawach, które są rzeczywiście, gdzie to jest bardzo, bardzo wąskie gardełko, to gdzie naprawdę nieomylność papieska jest prawdziwa. A oczywiście ktokolwiek papieżem zostanie, będzie mierzył się z tymi samymi wyzwaniami, czy teologicznymi, czy politycznymi, czy także z tym dotyczącym rodzin, tak? Mówiliśmy tutaj o małżeństwie, mamy całą plagę stwierdzania nieważności małżeństw, tak? I tutaj też oczywiście można by dyskutować, z czego to się bierze i też można by zarzucać Franciszkowi dokument Mittis Iudex Dominus Jezus, który uprościł te postępowania, chociaż oczywiście tutaj też można by się cofnąć do Jana Pawła II i dopisania kryterium niezdolności podjęcia ważnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej i tego, że mamy ten wzrost po prostu gigantyczny stwierdzeń nieważności, i tak dalej, i tak dalej. Takich dylematów moralnych i problemów, które ma dzisiaj Kościół. Tutaj była mowa też z jednej strony są tradycjonaliści, z drugiej strony mamy najróżniejsze duchowości, ekumenizm i tak dalej. Tutaj myślę, tych wyzwań nie zabraknie. Bardzo wam dziękuję. Kacper Kita, Tomasz Terlikowski, dziękuję wam, że zgodziliście się wyrwać w poniedziałek wielkanocny, ale moment jest szczególny. Serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu. Jeśli chcielibyście też rozszerzyć sobie swoją wiedzę, czy posłuchać więcej na ten temat, to polecam Wam rozmowę, którą nagrałem z Tomkiem Terlikowskim kilka miesięcy temu. Link do tej rozmowy znajdziecie pod tym nagraniem. To była rozmowa nagrana w trakcie trwania synodu o synodalności. Tam bardzo długo rozmawialiśmy o Kościele. Polecam Wam serdecznie tę rozmowę i przypominam o tym. Mówiliśmy o Ukrainie. Zbieramy na samochód dla żołnierzy, którzy walczą w pobliżu Charkowa. Miało być, Putin zapowiedział, wiedzieliśmy, że to pic na wodę, zawieszenie broni, tego zawieszenia broni oczywiście nie było. Ukraińcy dalej potrzebują bardzo wszelkiego wsparcia, to jest również ważne dla naszego bezpieczeństwa. Link do tej zbiórki znajdziecie Państwo pod nagraniem. Jeszcze potrzeba kilku tysięcy złotych. Bardzo Was serdecznie proszę, dorzućcie się i ten samochód trzeba koniecznie przekazać żołnierzom. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia.